Siema, siema, siema. Tak. Panie kochany, to się wszystko nakameruje. Chcieliście Rafała z Dragstara, to macie Rafała z Dragstara. Spadłem z wrażenia. O, R1200 GS. Proszę bardzo. Tak trzeba żyć. Jedziemy sobie dzisiaj nad jeziorko, na Hechło. Towarzyszy nam kolega, o którego pytaliście niejednokrotnie, Rafał. Rafał jest właścicielem Dragstara. Ja dzisiaj wziąłem na tylnie siedzeniem swojego motocykla syna Maxa i powoli, spacerowym tempem, dziadkowym, emeryckim, zwał jak zwał, zmierzamy w stronę Tarnowskich Gór, nad jeziorko Hechło, żeby co nieco pogadać. Dzisiaj postaram się przedstawić wam historię Rafała, jak zaczął w ogóle swoją przygodę z motocyklem, dlaczego ją zaczął, dlaczego wybrał Dragstara oraz jeszcze wiele innych ciekawych, ja myślę, aspektów. Tym bardziej, że Rafał, podobnie jak i ja, prawo jazdy zrobił w ubiegłym roku. Także można powiedzieć, jest świeżynką i będziecie mogli poznać jego relacje, jego spostrzeżenia jeszcze gorące odnośnie no przede wszystkim motocykla i wszystkiego, co się z tym wiąże. No jest rewelacyjnie, fajnie, tylko ten wiatr trochę, no nie? Ale czasami było tak, że myślałem, wiesz, aż mi głowę na boki zawiewało, no nie? No. O, a tu mamy gang motocyklisty i pozdrawiamy wszystkich na motorkach. Kurczę, ile dzisiaj osób śmiga, no ale nie ma się co dziwić, tak? Sobota, wszyscy mają wolne, czy tam większość ma wolne, bo moja żona w pracy. I korzystamy. O, tu jedzie następny jakiś. O, R1200 GS. Proszę bardzo. Tak trzeba żyć. Ale i tak, jak się domyślam, wszyscy spotkamy się w tym samym miejscu, wszyscy spotkamy się nad jeziorem. No, za chwilę. Dobra, kochani, to jest Rafał, o którym wspominałem wam podczas naszego dojazdu tutaj. Rafał, powiedz mi, prawo jazdy zrobiłeś w tamtym roku. Tak jest. Dlaczego? Niespełnione marzenie. Jak oglądałem wszystkie filmy o motocyklistach, jakieś punk rockowe, grupy motocykli, które poruszały się w jakichś bandach po drodze, jeżdżąc nie za szybko, ale robiąc kupę hałasu, to stwierdziłem, że chyba przyszedł na to czas. A dlaczego tak późno? Bo wcześniej dziecko, rodzina, żona, pies, wszystko naraz i no i nie było kiedy. Jak tam na egzaminie było? Super. Na drugim egzaminie. Na drugim egzaminie? Dobra, to o tym nie będziemy gadać. Natomiast powiedz mi tak, maszynę jaką kupiłeś jest gigantyczna, wielka, ciężka I głośna. i głośna. Tak. Dlaczego wybrałeś taki motocykl na swój pierwszy motor? Z polecenia od mojego znajomego, który też ma Dragstara i powiedział, że to jest japoński motocykl, w nim się nie ma co zepsuć, można samemu wszystko sobie naprawić, wymienić, coś przy nim zrobić, popolerować, poczyścić. No z tym polerowaniem to widzieliśmy już. Tak. Polerowanie Niekończąca się opowieść. Tak, no a to właśnie wskutek tego, że zawsze chciałem mieć jakiegoś chopera, no zawsze mi się podobały, tak? Nie miałem świadomości, jak się na nim jeździ, czy jest wygodnie, czy jest niewygodnie, czy mały, czy duży, czy mocny, czy szybki, czy wolny. Natomiast tak, w tą stronę mnie ciągło, słucham muzyki rockowej głównie, więc to takie odzwierciedlenie mojej duszy. Duszy artysty. Ej, pośliznąłem się. Spadłem z wrażenia. Dobra, a powiedz mi, no jeździsz od ubiegłego sezonu. W ubiegłym sezonie ile kilometrów udało ci się zrobić? Niecałe 2000. Niecałe 2000, no to szacunek, bo to już jest sporo, tak?
Jak wrażenia? Jak wrażenia po tych 2000? Teraz sezon tak naprawdę dopiero się zaczyna. To jest twoja która przejażdżka w tym roku? No w tej chwili to już między 400 a 500 jest O. nakręcone, więc coś już tam pojeździłem wokół komina, tak? Więc nie ma źle, no ale staram się korzystać. No ale powiedz mi Wrażenia? wrażenia. Czy Wrażenia- kupiłbyś go drugi raz jako pierwszy motocykl? Tak, zdecydowanie tak. Natomiast trzeba mieć mocne nogi, bo jest ciężki. Jest trudny w zawracaniu. Nie ma żadnych komputerów, ABS-ów, żadnych wspomagaczy. Jest po Czyli prostu ESP nie ma. prosty. Tak, nie ma ESP. Jest prosty mechanicznie, jest stworzony W, chłodzony powietrzem, więc wskaźnik prędkości, 4 kontrolki to jest wszystko, co na nim jest. Co modyfikowałeś? Bo pewnie było trochę, A co? modyfikacje, obrotomierz, wymiana krójców w gaźniku, czyszczenie gaźnika, podświetlenie pod bakiem. Do Oświetlenie robi wrażenie, jest niesamowite, ale miałeś nowe LEDy montować, zamontowałeś już? Zamontowałem, tak. Okej, czyli podczas kolejnej przejażdżki nocą, Jedziemy nocą. Tak. będziemy nagrywać i będziemy oglądać. Tak. No to spoko. Co jeszcze byś chciał powiedzieć? Na pewno nie jest to motocykl, jeżeli ktoś zrobi prawo jazdy i chce jeździć na nim szybko, bo no, powyżej prędkości 120 przeszkadza pęd wiatru na nim, tak? Okej, pomimo tego nawet, że to jest taki duży Tak, kloc, że tak. jest tam w ogóle, no jest jakaś tam owiecka, no ma nie? szybę, ona chroni, spełnia swoje zadanie, natomiast przyjemność jest średnia, można tam przyspieszyć, troszkę pojechać, ale na dłuższą metę jest zbyt męczące, przynajmniej dla mnie, tak? Okej. Czyli taki Więc- fajny do miasta, wokół komina, do lansu. Tak, w korkach się sprawdza szczególnie. No, ja widziałem już nieraz. Tak, w korkach się sprawdza. Przeciska się idealnie Tak, między samochodami. Tak, jak jest duży korek i trzeba po prostu dodać gazu, to robi huk i ktoś wie, że po prostu jedziesz, nie? I na przejściach dla pieszych też. Żeby nie przedłużać tego, kochani, to jest pierwszy taki film tego rodzaju z kolegami, z przyjaciółmi tego tak naprawdę kanału, czyli z wami. Napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie. Zarówno mi jest ciężko, jak i Rafałowi. Tak, Piotrek jest zdecydowanie moją inspiracją. Spotkaliśmy się po 15 latach. Po 15 latach przez w zasadzie wspólne zainteresowanie, tak? Motocyklowe zainteresowanie. Motocyklowe, tak. No i spędzamy z sobą razem czas. Tak, i wiecie co, no w szoku byliśmy, że tak naprawdę hasło motocykl otworzyło znowu stare drzwi, można by tak rzec, no nie? Tak. Wypiszcie w komentarzu, jak wam się ta forma podoba. My tymczasem lecimy korzystać, bo dzisiaj pogoda nas rozpieszcza. O, zdecydowanie tak. Do następnego, trzymajcie się, pa. Fajnie, że wytrzymałeś do tego momentu. Cieszę się niezmiernie. Jest jeszcze jedna rzecz. Mianowicie, kochani, jeśli dysponujecie być może fajnym motocyklem, czujecie się w miarę komfortowo przed kamerą i chcielibyście wystąpić w jednym z moich odcinków, zapraszam Was do kontaktu. Instagram, Facebook, pełna dowolność. Fajnie, gdyby w pierwszej kolejności osoby, które byłyby zainteresowane, zgłaszałyby się z okolic województwa śląskiego. W dalszej przyszłości myślę, że jak najbardziej będzie możliwe, żebyśmy rozszerzyli tą serię o całą Polskę, a później, kto wie, wszystko w waszych rękach, wszystko zależy od tego, jak ona wam się bardzo spodoba. Mi osobiście podoba się bardzo. Dlaczego? Dlatego, że każdy z was jest wyjątkowy na swój sposób. Każdy ma wyjątkowy motocykl. Jesteście niesamowici. Przez pryzmat tego kanału, a on dopiero wystartował tak naprawdę, już udało mi się poznać tylu wartościowych gości o takich fajnych, poza również motocyklowych zainteresowaniach. Ja jestem rad, by poznawać nowych was. Dlatego gorąco zapraszam. Instagram, Facebook. Czujesz się na siłach, masz motocykl i masz przede wszystkim chęci,
zgłaszaj się, a tymczasem teraz już na poważnie, do następnego, pa!